Cześć, dzisiaj kilka słów o pompie Isopress 500. Jest to uniwersalne urządzenie, które może służyć nam do trzech rodzajów iniekcji. Trzech rodzajów iniekcji, które najczęściej są spotykane w renowacji zabytków albo starych struktur ceglanych. Iniekcje, które można wykonać przy użyciu tej pompy, to jest po pierwsze iniekcja krzemianowa, iniekcja, którą prowadzimy w odwierconych otworach i zamocowanych pakerach. Takie pakery do krzemianów to są pakery z kalamitką szpiczastą lub pakery z kalamitką płaską, plastikowe z zawodem zwrotnym. Drugim zastosowaniem tej pompy jest tłoczenie kremów iniekcyjnych, które pozwalają nam wytworzyć poziomą barierę w starej strukturze ceglanej, tam gdzie izolacja między fundamentem a ścianą jest nieskuteczna, jest stara lub w ogóle jej nie było, po to, żeby odciąć podciąganie kapilarne wilgoci. Do tego celu służy aplikacyjny element, którym jest zawór z króćcem. Jest to rurka FI10 długości 40 cm. Jest to standardowa długość. Na zamówienie możemy takie rurki wykonać w większej długości, jeżeli mamy do czynienia z grubszym murem. Trzecim zastosowaniem tej samej pompy jest pompowanie zaczynów iniekcyjnych. Takie zaczyny możemy tłoczyć we wszelkiego rodzaju pustki powietrzne w murach, możemy wypełniać puste przestrzenie pod klawiszującymi posadzkami. Jeśli chodzi o aplikację zaczynu cementowego, stosujemy plastikowy pakier wbijany średnicy 14 lub 18 mm. Na końcu pakiera dokręcany jest zawór z zasuwką. Do pakiera przyłączamy się szczypcami iniekcyjnymi z blokadą. Szczypce zatrzaskujemy na zaworze, otwieramy przelot, pompujemy zaczyn cementowy w pustkę powietrzną. Jeżeli pompa osiągnie zadane ciśnienie, samodzielnie się wyłącza, na koniec zwalnia, zmniejszając to ciśnienie i precyzyjnie dobija je do zadanej wartości. Następnie zamykamy zawór, odpinamy szczepce i przechodzimy do następnego pakiera. Jeśli chodzi o budowę tej pompy, to jest to pompa z napędem pneumatycznym, jest to pompa membranowa. Z tyłu pompy są dwa przyłącza. Jedno przyłącze dolne służy do przyłączenia węża zasysającego, który umieszczamy w pojemniku z materiałem lub w wiadrze z płynem lub kremem iniekcyjnym. Pompa samodzielnie zasysa sobie materiał z tego pojemnika. Do górnego przyłącza przyłączamy wąż podający. Ten wąż podający może być przezroczysty do kremów i do płynów krzemianowych lub w przypadku zaczynów cementowych stosujemy wąż DN19, zbrojony wąż gumowy. Spróbujemy teraz uruchomić tę pompę. W wiaderku mamy wodę. Zmniejszyłem to ciśnienie do zera. W tej chwili mam przyłączony zawór z bacikiem i końcówką na kalamitkę płaską. Wpinam pakier iniekcyjny. Otwieram zawór i powoli zwiększam ciśnienie. Pompa za każdym razem będzie dobijała ciśnienie do zadanej wartości i zatrzymywała się, jeśli do środku napotka opór. Pamiętajmy o tym, żeby na koniec skręcić ciśnienie do zera. Do czyszczenia pompy i do czyszczenia całego układu pompującego po wykonaniu iniekcji w przypadku płynów krzemianowych tłuczemy pompę wodą. Podobnie jeśli chodzi o kremy iniekcyjne, również woda, z tym, że woda ciepła przyspiesza nam to czyszczenie, dlatego że krem wymaga dłuższego czyszczenia na wodzie zimnej. Ciepła woda po prostu skraca nam czas czyszczenia. Jeśli chodzi o zaczyn cementowy, wąż ciśnieniowy DN19
czyścimy poprzez przepłukanie czystą wodą, a później kilkukrotne, 2-3 razy przepuszczamy piłeczkę o średnicy 25 mm przez ten wąż, po to, żeby on był gotowy do następnej pracy, wyczyszczony i mógł nam służyć przy następnej iniekcji. To tyle o pompie Izopres 500.